Okoliczności przyrody są, jak widzicie, dosyć takie zachwycające i jest tutaj bardzo sympatycznie, a temat będzie niesympatyczny. Więc zapraszam. Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie. Kolejny odcinek ballad i romansów. Dzisiaj temat trudny, aczkolwiek jak to zawsze w chrześcijaństwie, skoro coś jest trudne, to będzie piękne. Więc będzie temat trudno-piękny. Mianowicie chodzi mi o kłótnie, konflikty, dramaty w związku. Tak jak zawsze, kochani, w tym naszym sezonie drugim zajmujemy się oczywiście przede wszystkim tym okresem takim przedmałżeńskim głównie, aczkolwiek to wszystko też działa oczywiście w małżeństwie. Więc pierwsza rzecz, moi drodzy, jest takie oczekiwanie wśród bardzo wielu par, ja to słyszałem już po prostu tysiące razy, żeby nie było tych kłótni i żeby nie było tych takich po prostu momentów, kiedy nie możemy już po prostu ze sobą wytrzymać. Uwaga, jeżeli takich momentów nie ma, to się po prostu natychmiast rozstańcie. Dlatego, że to znaczy, że związek jest nieprawdziwy, nierealny, fałszywy i tak dalej. I oczywiście nie chodzi mi o to, że nieustannie musi być jakaś jadka, pewnie, że nie, ale w normalnym, zdrowym związku, gdzie są dwie różne osoby, które się ścierają, muszą być trudności, konflikty, niezgoda, a nawet momenty, kiedy po prostu wręcz człowiek się jakby rozstaje, po to, żeby się potem oczywiście nie definitywnie rozstać, tylko żeby się na nowo odnaleźć. Druga rzecz. Jest taki fragment w Pieśni nad pieśniami, który bardzo mi pasuje właśnie do wszystkich tych momentów takich związkowo trudnych, takich no, gdzie dzieją się konflikty. Mianowicie mówi tam oblubieniec do swojej oblubienicy, tam przyjaciółko moja, ukryta w zagłębieniach skały, ukaż mi swoją twarz i pozwól usłyszeć mi swój głos. I to jest coś, co uważam każda para powinna sobie po prostu na plakacie jakimś, nie wiem, wydrukowanym powiesić na najważniejszej ścianie w domu. Jeżeli macie trudność i konflikt, pozwól mi usłyszeć swój głos. Najgorszym możliwym wyjściem jest milczenie, zachowanie tego dla siebie, znoszenie tego w cierpieniu i tak dalej. Moi drodzy, coś takiego jak ciche dni, co sobie niektóre małżeństwa wymyślały, a mam czasem wrażenie, że nie ciche dni, tylko ciche miesiące albo ciche lata, to jest droga donikąd. Jeżeli myślicie, że tak powiem, nierozmawianiem o trudnych rzeczach cokolwiek rozwiążecie, to się zwyczajnie mylicie. Miałem trochę inne słowo na myśli, ale się po prostu mylicie. To się nie da się tak. Ukaż mi swoją twarz, czyli pokaż mi, co się w tobie dzieje i daj mi usłyszeć swój głos. I moi drodzy, oczywiście, że może być czasem taki moment, kiedy sobie mówimy, dobra, dajmy sobie chwilę przerwy, żeby się uspokoić, dajmy sobie nawet parę dni po to, żeby w nas ochłonęły jakieś emocje, ale nie w tym sensie, no i potem jakoś to się rozejdzie po kościach. Nie. Tylko rzeczywiście czasem można dać sobie moment oddechu, bo się za bardzo nakręciliśmy i dajmy sobie chwilę przerwy, ale potem wracamy dokładnie do tego samego momentu. Tutaj taka gwiazdka, bo ja czasem słyszę, no właśnie, że ale ja ciągle tą moją dziewczynę albo tego mojego chłopaka po prostu mówię, że my musimy o tych rzeczach rozmawiać. I to nie jest to, o czym ja mówię. Dlatego, że to rzeczywiście może być napastowanie kogoś i takiego po prostu przymuszanie, kiedy on jeszcze nie jest w stanie o czymś porozmawiać. Mów i mów i mów. Nie, to nie chodzi o żadną, no właśnie, taką wtłaczającą kogoś w konieczność mówienia pozycję. Tylko chodzi o to, żeby nie zostawiać rzeczy, żeby ich nie odkładać w niepamięć, nie odkładać gdzieś tam, niech to sobie zostanie, jakoś o tym zapomnimy i to pójdzie. Uwaga, nie zapomnicie. I to wypłynie 3 razy mocniej przy następnej kłótni. I będzie argument oczywiście, a wtedy to zrobiłeś tak i tak dalej. To jest w ogóle jakby strasznie ważne. Ukaż mi twarz i pozwól mi usłyszeć swój głos. Czyli nie robimy żadnego przemilczania rzeczy. Trzecia rzecz, wydaje się, że chyba w ogóle najważniejsza. W tym fragmencie z Pieśni nad pieśniami, kiedy ten oblubieniec do niej mówił, zauważyliście może, tam było takie coś, gołąbko moja ukryta w zagłębieniach skały. To można różnie przetłumaczyć. Czasem się to tłumaczy jako gołąbko ukryta w przepaści. Otóż, moi drodzy, to jest najważniejsza rzecz we wszelkich kłótniach i we wszelkich kryzysach. Otóż trzeba się nauczyć, i to jest niesamowicie trudne, ale nauczyć, że wszelki moment, kiedy ktoś nie wytrzymuje, wszelki moment pewnej też agresji, pewnego gniewu, wszelki moment takiego czegoś, że już po prostu nie mogę znieść tej sytuacji, bierze się z jakiejś przepaści, która jest w tym człowieku. Z jakiejś jego krzywdy,
z jakiegoś jego niepogodzenia się ze samym sobą, z jakiegoś braku akceptacji siebie, z takiego momentu, że człowiek sam nie może sobie ze sobą poradzić i wtedy to coś, co go spotyka z tej drugiej strony, jeszcze bardziej wywołuje to coś. Moi drodzy, ja już dawno odkryłem, że kiedy się strasznie gniewam, kiedy urasta we mnie gniew, to już dawno to odkryłem, że ten gniew przede wszystkim jest skierowany w tą stronę. Że oczywiście wywołało go coś na zewnątrz, wywołała go jakaś tam sytuacja, jakaś zachowanie, jakaś postawa kogoś, ale to jest gniew tak naprawdę, który jest pewnym moim własnym stosunkiem do mnie samego. I ta sytuacja jest tylko takim cynglem, który sprawia, że to się uruchamia. Otóż, moi drodzy, najważniejszą rzeczą w kłótniach jest zobaczyć, próbowanie nieustannie, żeby zobaczyć, jakby tej przepaści, w której jest ten drugi człowiek. Bo my czasem sobie mówimy właśnie, że ten ktoś po prostu tylko krzyczy, tylko jest agresywny, tylko, nie wiem, no, nie rozumie mnie, warczy na mnie, nie kocha mnie i tak dalej. To jest wszystko nieprawda. On tam jest gdzieś schowany w jakiejś przepaści i tylko kiedy zobaczysz tę przepaść, kiedy zobaczysz, gdzie on tam utknął, to pokochasz go w tym. To zobaczysz, że te wszystkie jego reakcje, emocje, gniewy, agresje i tak dalej są skutkiem tego, w czym on siedzi. I tylko kiedy zobaczysz jego biedę, to będziesz w stanie to przekroczyć. Będziesz w stanie spojrzeć na to zupełnie inaczej. Kochani, to jest jedna z najbardziej wyzwalających rzeczy ever w ogóle na świecie. Jakby zobaczyć, że za każdą krzywdą, którą ktoś komuś wyrządza, stoi jego własna krzywda. Stoi jego własne niepogodzenie się z różnymi trudnymi sytuacjami. Więc, moi drodzy, podsumowując, to jest, myślę, bardzo ważne, żeby to zobaczyć, dlatego że inaczej będziemy żyli w ciągłym po prostu rozczarowaniu, że ktoś nie odpowiada naszym wyobrażeniom i nie możemy się z nim dogadać. Nie chować czegoś pod dywan, nie udawać, że tego nie było i jakoś to minie, tylko rozmawiać na spokoju, bo na spokoju, czasem po pewnym czasie, ale rozmawiać, a przede wszystkim zobaczyć, co za tym stoi. Każda krzywda, którą ktoś komuś wyrządza, jest zawsze spowodowana krzywdą, która się w nim samym wydarzyła albo wydarza, która w nim jest. I tylko kiedy to dostrzeżemy, jesteśmy w stanie zobaczyć jakby z miłością i z czułością to, co się w kimś dzieje. I wtedy kłótnia może stać się zupełnie czymś innym. Nie mówię, że jest oczywiście łatwa i przyjemna wtedy, ale wiemy, co za nią stoi, a nie jakby ustawiamy kogoś w pozycji po prostu przeciwnika. Tylko tam jest tak samo ktoś tak biedny, jak i my, kto po prostu krzyczy o pomoc. I to jest niezwykle ważne, żeby to zobaczyć.